Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czy lubię pracować z ludźmi. Bardzo dużo osób trafia do tych ról w przypadku, albo też chce próbować, albo też właśnie dostało szansę, albo awansujesz, albo nie ma dla ciebie innej propozycji. Jak macie szefa i coś fajnego zrobił, szefa, menadżera, jakkolwiek tam się nazywało, coś fajnego zrobił, to powiedzcie, jako menadżer w firmie ją reprezentujesz, jakby właśnie złożyłeś obietnicę, która jest tak samo ważna, jak ta wysłana mailem czy na papierze. Ja zawsze wychodzę z założenia, że to ty jesteś kowalem swojego losu i zamiast tego 1,5 miliona udało nam się dowiedzieć chyba 15 albo 14 z kawałkiem. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. W naszej grupie team liderów w EMAG postanowiliśmy wysłać Pawła na Akademię dla menedżerów. W czasie tej akademii Paweł spotyka się z bardzo ciekawymi osobami i na ostatnim zjeździe Paweł przeprowadził wywiad z szalenie ciekawą osobą. Paweł, kto to jest i o czym będziecie rozmawiać? Gościem dzisiejszego podcastu jest Sebastian Drzewiecki. Jest to współautor książki Lider Wystarczająco Dobry. Sebastian też jest podcasterem, ale przede wszystkim jest liderem. Obecnie jest VP Country Managerem w firmie SoftServe i tutaj to jest bardzo ważne, ponieważ dla nas, jako dla liderów, którzy zaczynają lub są na początku drogi, i mają małe zespoły, Sebastian obecnie zarządza zespołem IT, który ma 1000 osób. Wcześniej pracował w wielu różnych firmach, ma już ponad 20 lat doświadczenia i zarządzał zespołami od 100, 250, właśnie po 1000 osób, więc naprawdę zjadł zęby na tym naszym fachu. I w tym wywiadzie wypytuje się go, w jaki sposób on funkcjonuje, w jaki sposób sobie radzi, co dla niego jest ważne. I myślę, że to jest mega wartościowy wywiad dla każdego z Was, ponieważ jeżeli patrzycie i widzicie siebie za kilka lat na miejscu VP, czy CEO, czy szefa jakiejś organizacji, no to Sebastian jest genialną osobą, żeby od niego się uczyć. No to cóż, słuchajmy. Cześć Sebastian, witaj w podcaście. Cześć. Słuchaj, zaprosiłem Cię tutaj, bo Nerd Management to jest podcast dla przyszłych i świeżo upieczonych liderów. Dla osób, które dopiero myślą o tym, żeby zostać liderem. To są często specjaliści, to są seniorzy, którzy stają na rozkroku swojej kariery i stają przed decyzją. Przychodzi do nich szef i mówi: słuchaj, dobrze się starasz, skończyła nam się drabinka i jest opcja na awans, ale musisz zostać tym liderem. I teraz dla takich ludzi, jaką byś dał radę? Jakie nawyki w ogóle powinni mieć, żeby oni w ogóle się decydowali na to, bądź nie? Ja myślę, że tak naprawdę to najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czy lubię pracować z ludźmi. Wracając do tego punktu wyjścia, który powiedziałeś, bardzo dużo osób w organizacjach IT idzie w kierunku tak zwanego people managementu, bo jak powiedziałeś, nie mają dalszej możliwości rozwoju. No i dobrze. Znaczy, jeżeli jest to bardzo reaktywne, to jest duże ryzyko, że te osoby nie będą szczęśliwe w tych rolach, to po pierwsze, a po drugie nie będą radziły sobie z zespołem. Więc jeżeli faktycznie to jest taki moment w karierze, że trzeba podjąć decyzję albo pójść tą rolę, albo nie, to dobrze, żeby wcześniej firma pomogła Ci przynajmniej nabrać podstawowych umiejętności menedżerskich. To, co chyba ważne jest dla ludzi, to na pewno dobre budowanie celów razem z nimi, dyskusje o ich planach też rozwojowych na przyszłość, ogólnie o tych ludziach, co oni chcą robić, jak chcą się rozwijać, umiejętność dawania feedbacku, czyli informacji zwrotnej, no bo pozytywny to jesteśmy w tym pewnie, nam to idzie w miarę dobrze, ale jeśli chodzi o feedback negatywny albo korekcyjny, albo polepszający, to mamy duże blokady przed tym. To jest naturalne, nie lubimy ludzi zrażać do siebie, bo mamy negatywne odczucia na temat ich pracy. Kolejnym elementem to są oczywiście takie rzeczy związane z zarządzaniem oczekiwaniami, jeśli chodzi o rozwój, o pensje, o awanse, o projekty czasem. No i to są takie umiejętności, które nie zdobywa się w ciągu jednej nocy. Od awansu między bycia nie liderem, a bycia liderem. I myślę, że tą pracę dobrze wcześniej wykonać po stronie firmy, czy przygotować przynajmniej podstawowe kompetencje, albo jeśli ktoś ma do tego zacięcie i to lubi, to przygotować się samemu. Jest może materiału na ten temat, jeśli chodzi o internet, Udemy, inne portale. A powiedz mi, bo Ty masz ogromne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi na wielu szczeblach. Pracowałeś z organizacjami, które miały po 100 osób, teraz pracujesz z organizacją, gdzie jest 1000 osób. Jesteś tam szefem. To jak często w ogóle widzisz taki problem, że liderami zostają takie osoby,
które tymi liderami nie powinny zostać, którzy powinni się specjalizować w tej swojej ścieżce technicznej, czy robić rzeczy, które ich pasjonują, a jednak z jakiegoś powodu tymi liderami zostają. To jest coś, co widzisz, czy to jest stereotyp? Wiesz co, myślę, że to jest po części też pochodne tego, że firmy i rynek bardzo mocno rósł w ostatnich latach. I zawsze było za mało ludzi versus potrzeby. I tych technicznych, i osób, które powinny zaopiekować się większymi grupami. Więc ja myślę, że część firm ma ścieżki techniczne, że można pójść na przykład ścieżką technologiczną aż do poziomu dyrektor albo VP, albo nawet SVP w organizacjach. I takie też są. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o umiejętności osób, ich dyspozycji, jakby to, co też firmy, które są technologiczne, robią na co dzień. Ale bardzo dużo osób trafia do tych ról w przypadku, albo też chce próbować, albo też właśnie dostało szansę, albo awansujesz, albo nie ma dla ciebie innej propozycji. Nie to, że chcesz się zwolnić, ale chcesz mieć większą pensję, najczęściej to iść do tej roli. I teraz bardzo mały odsetek osób, może spotkałem w życiu dwie, które powiedziały, słuchaj, to była pomyłka i chcę wrócić do technologii, albo do procesu jakiegoś technologicznego. Nawet nie muszę być ściśle deweloperem czy inżynierem, ale na przykład chcę być w innym obszarze technologicznym. Bo jakby tutaj się męczę i mój zespół też się za mną męczy. Właśnie, ale super, zobacz, bo jeżeli mówisz, że to były tylko dwie osoby w całej Stop. swojej karierze, Tak. to jak myślisz, czemu tak jest? No bo jeżeli ludziom to nie pasuje, dlaczego oni się męczą? To może jest kwestia firm, w której pracowałem, wiesz, bo jakby no są zawsze dodatkowe benefity na poziomie X, na poziomie Y, no i trochę ludzie pewnie myślę, że po części trochę nie chcą ich tracić, bo może w innym obszarze technologicznym nie będą mieli takie możliwości. Jakby ten element naszej potrzeby zaopiekowania naszych takich podstawowych potrzeb, czy pensji, czy benefitów, czy jakichś bonusów. Drugi, no to rzadko kto się przyznaje do tego, że jakby nie sprawdza się w danej roli, bo co pierwsze myśli? To mnie zwolnią, prawda? No i wielu menadżerów może tak myśli, ale myślę, że bardzo dużo osób powie, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, to pomyślmy teraz na tym, jak możesz wrócić do tej ścieżki technologicznej, gdzie byłeś po prostu dużo lepszy. Kolejnym elementem, że zawsze chyba najrzadziej jest tak, że człowiek idzie do takiego obszaru, gdzie zarządza ludźmi. I znowu znam, i to tylko z opowieści jeden przykład, że był super dobry ekspert technologiczny, więc zrobiono z niego szefa zespołu, po czym zespół go znienawidził, on znienawidził zespołu i tej firmy i się zwolnił. A to był naprawdę topowy talent technologiczny w tym obszarze i tak by korowy w ogóle, jeśli chodzi o tą firmę. Więc ja myślę, że po części to są trochę strachy przed utratą czegoś, trochę przed tym, co jak mnie ocenią, co mnie powiedzą. Przyznanie się może do błędu nie jest naszą jakby częścią kultury. A jak myślisz? Bo to jest istotne właśnie, kiedy człowiek zaczyna w ogóle tą ścieżkę. Powiedziałeś, że te rzeczy liderskie, menedżerskie, no to nie są rzeczy, których się nauczymy w tydzień. To nie jest jedno szkolenie i już super, tutaj będziemy działać. Jak w ogóle nakreślić przed takim świeżym liderem? Zostaje liderem, zostaje team liderem, dostaje zespół. Załóżmy, że chcę. Nie mam tego problemu, że bardzo nie chcę i wpadam w tą ścieżkę, której nie chciałem. Jak w ogóle nakreślić taką ścieżkę kariery w ogóle lidera? Bo często jakby przez tą sytuację to jest taka rzecz, która jest niezrozumiała. Bo ludzie patrzą na zasadzie, dobra, to jestem tym liderem, no ale co dalej? To oczywiście zależy od organizacji, bo na przykład niektóre mają bardzo prosty, na przykład firmy, które mają dostarczają usługi dla klientów zewnętrznych, bardzo często mają bardzo prosty przelicznik. Jak masz 20 osób pod sobą, to jesteś menadżerem, jak masz 40, to jesteś senior menadżerem, jak masz 100, jesteś dyrektorem. Jakby ścieżka rozwoju wiąże się też ściśle z matematyką, czyli tak zwane ile osób do ciebie raportuje. Więc jakby to jest jeden element przejrzysty może, no teraz powoduje pewne inne anomalie, że no ludzie tak będą robili, żeby mieć tych ludzi jak najwięcej, czy to ma sens, czy nie, żeby osiągnąć awans, nie? Jakby to jest ta ciemna strona w tych obszarach. W drugich obszarach tak naprawdę to oczywiście w firmach jest coś takiego jak jednak ile masz osób raportujących do siebie, zanim masz kolejny szczebelek. I to są takie elementy w firmach, w korporacjach, że mówi się, że musisz mieć 5 direct reportów, które jesteś menadżerem, później jak masz 3 menadżerów czy 5, jesteś senior menadżerem i tak dalej. Ale też bierze się pod uwagę wpływ oraz tego, jaki jest zakres operowania, czyli co robisz, za co odpowiadasz. Jakby również często pojawia się w takich parametrach oceny, czy twoja praca ma wpływ strategiczny na firmę, czy też nie, lokalny czy globalny na przykład, nie? I teraz z czego to wynika te różnice? No bo myśmy dzisiaj na szkoleniu mówili o tym, że praca w środowisku międzynarodowym jest dużo trudniejsza, nie ze względów nawet technologicznych, która pewnie wszędzie jest taka sama, ale kulturowych, komunikacyjnych i wpływania na innych, dbania o jakieś relacje, współpracy z nimi i tak dalej.
Bardzo mało chyba firm też jakby ma taką tendencję, żeby robiły poszły struktury. Czyli jakby bardziej budują się gildie w organizacji, wokół eksperta, wokół tematów, wokół produktu. I na przykład nie mamy 8 ścieżek raportowania, czy linii raportowania, ale na przykład mamy 2 i to wystarcza. To nie wiem, czy jest nawet nie najzdrowsze, no wtedy ludzie zajmują się bardziej na pracy, aniżeli na tym, jak teraz stawić na poziom wyżej. A na czym ludziom zależy najczęściej? Żeby być godnie wynagradzanym, prawda, za swoją pracę. No i na to jest wachlarz możliwości, a budowanie struktury jest pewnie takim trochę sztucznym budowaniem zamku na piasku. Dla organizacji nie polecasz takiej budowy właśnie struktury, bo jest coś takiego, ja o tym mówiłem w kilku odcinkach naszego podcastu, to jest tak zwana liczba Dunbara, czyli to z teorii plemion, że mamy tam maksymalnie 150 osób, jesteśmy w stanie ogarnąć. Czyli teraz jeżeli mamy organizację, wiesz, która ma kilka tysięcy osób, czy kilkanaście, może kilkaset tysięcy nawet, przecież takie też są, to czy ta hierarchiczność to ona jest tam tak naprawdę potrzebna? I to z tego wynika? Czy właśnie to jest ten taki twór sztuczny? Że może właśnie lepiej było to spłaszczyć? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo ja myślę, że jednak na sam koniec dnia jednak to nie jest kwestia tylko hierarchiczności, a też jakby tych rzeczy, które się robi na poziomie strategicznym, nie? Tak naprawdę. Dla niektórych osób bardzo ważne jest przecież, jakie masz stanowisko w firmie. Naprawdę ważne. To odpowiada na pewne różne potrzeby ludzi również, jeśli chodzi o ich aspiracje zawodowe i tak dalej. Teraz powiem Ci, że nie wiem, czy dałoby się zarządzić 5-tysięczną organizacją, która ma człowieka i on ma menadżera i tam ten menadżer ma 5 osób czy 10 pod sobą i później jest kolejny level. No to pewnie się nie uda tego zrobić, bo nawet ta osoba level wyżej nie spotka się z tymi ludźmi na jakimś sensownym spotkaniu o nich, nie? No bo to nie starczy czasu. Więc z tego tworzą się później te struktury, żeby jakby cały czas był kontakt z człowiekiem, była kaskadowana informacja również, jakby ludzie nie rozumieją, że częścią struktury jest to, żeby jeśli mamy tych leveli 5, żeby jak ktoś mówi level 1, to żeby dotarło to do samego dołu w sposób jak najmniej zniekształcony, nie? Jakie masz sposoby na to? No bo to jednak, no wszyscy znamy grę w głuchy telefon i już od najmłodszych lat się w to bawiliśmy i wiemy, że siłą rzeczy ta informacja jest zniekształcona na końcu. I tutaj 2 pytania, tak od razu za jednym zamachem, czyli jaki masz sposób na to, właśnie żeby ona doszła do końca, a z drugiej strony jaki masz sposób na to, żeby się ona nie zatrzymała na przykład w połowie? To myślę, że takich jest kilka elementów. Jakby się patrząc sobie, no też pytanie o poziom organizacji. I ja na swoim poziomie myślę tak, że mam do zaopiekowania różne grupy docelowe. I teraz mamy organizację całą w Polsce, to niekoniecznie do mnie raportuje bezpośrednio. Dla nich jest jakby inne spotkanie, w których oni mogą się, te osoby mogą podłączyć, posłuchać i zadać pytania w sposób na menti, czyli anonimowo. Także nie ma blokady żadnej, jeśli chodzi o pytania. Czyli takich one-on-one'ach, tak? To jest jakby dla całej firmy, na przykład taki all-hands się nazywa, takie spotkanie firmy po prostu. Drugim elementem to są takie spotkania, oczywiście każdy może wbić 1 na 1, jak chce. Ludzie tego często nie robią, albo ze strachu, albo myślą, że człowiek jest taki zarobiony i nie ma czasu, ale jak są ważne tematy, zawsze znajdzie czas. I takie spotkania się bywają. W tych obszarach, którym ja zarządzam, staram się mieć tak zwane jeszcze skip level meetingi, czyli jeżeli na przykład ty raportujesz do mnie, to ja albo robię takie spotkanie, mamy co 2 tygodnie, z Twoim zespołem, który Ciebie raportuje, też dołącza do spotkania, gdzie może zadać pytania, posłuchać, co się dzieje, bezpośrednio ode mnie czy od tych ludzi. I kolejnym elementem jeszcze jest to, można czasem wbić na spotkanie Ty, na Twoje spotkanie raz w miesiącu i tam dać ludziom szansę zadawania pytań, nie? Także przynajmniej 2 poziomy powinny być zaopiekowane. Super, czyli po prostu można przeskoczyć to i się nie bać tak naprawdę. Bo... I to nie jest, to jest bardziej, zawsze mówię, to nie jest kwestia jakby kontroli tego, co się tam dzieje, tylko ja mówię, daję na przykład pół godziny waszego, nie wiem, godzinnego spotkania czy 20 minut na pytania do mnie. Jeżeli ich nie ma, to spoko, to możemy po prostu porozmawiać sobie o czymś innym, albo ja posłucham waszej dyskusji, ale ja ten na pytanie odpowiem i mogę się rozłączyć. Kontynuujcie dalej swoją pracę, nie chcę wam rozwalać spotkania. I to najczęściej raz w miesiącu. Nie masz takiego oporu wśród ludzi, których masz bezpośrednio pod sobą, że na zasadzie, ale to są moi ludzie, ja ich ogarniam, że w sensie przeskakujesz ten poziom. Czy to jest wasza kultura organizacyjna? Znaczy trzeba ją stworzyć. Wiesz, mi się Okej. wydaje jeszcze ludziom wytłumaczyć, że to jest bardziej, też czasy są różne w organizacjach i czasem potrzebują ci ludzie więcej informacji. No wiesz, jakby teraz mamy 2023, kwartał pierwszy się skończył, na świecie zawirowania finansowe i tak dalej. Ludzie potrzebują więcej kontaktu, więcej komunikacji. Jeśli są takie miejsca, które mamy stabilnie albo rośniemy i w ogóle wszystko jest fantastycznie, to pewnie potrzebują tego mniej. I wtedy możesz powiedzieć, dobra, przez najbliższy kwartał w ogóle omijamy temat. To nie jest jakby jedno rozwiązanie na każdy moment. Są różne momenty i są różne taktyki, które można stosować. Natomiast u nas na przykład wyszło w tym roku w badaniu, że ludzie potrzebują więcej kontekstu, potrzebują więcej docenienia
Nawet nie kwestia tego, że jakby dziękuję za pracę, tylko potrzebuję więcej pracy, żeby to miało więcej dla nich sensu. Czy to jest możliwe? To pewnie nie zawsze, no bo praca zależy od rynku, od klientów, ale można z nimi rozmawiać na temat inne. Może inny projekt zróbmy, może usprawnienia teraz zróbmy, może zróbmy, nie wiem, nowy produkt, który wymyślimy wspólnie. Jest wiele rzeczy, które możecie zająć czas i głowę, nie? Transparentność jest tutaj kluczem, żeby to po prostu była ta organizacja rozumiała, jak to działa, jak to się dzieje, żeby po prostu rozmawiać ze sobą. Tak, no bo ludzie, wiesz, jakby oni po części, oczywiście człowiek nie jest naiwny, rozumie jakby kontekst, w którym się operuje. Czyli najgorsze są organizacje, w których na przykład sytuacja jest A, zarząd zachowuje się jak B, czyli jest fantastycznie, a nie jest fantastycznie. Jakby to mówią, no to ludzie, hello, przecież widzimy dane, tutaj są publikowane, mamy szereg systemów w tej czy w innej firmie, widzimy jak jest. Także no, taka inkonsystencja nie pomaga w żaden sposób. Natomiast jeśli chodzi o transparentność, to bardziej jest kwestia, ja myślę bardziej nawet nie kwestia tego, że ja nie wiem o czym to osoby chciały posłuchać, tylko nie zawsze mam dobre odpowiedzi na ich pytania, bo jakby nie będę ściemniał. I raczej powiem szczerze jak jest, aniżeli nie będę malował trawę na zielono. I to jest ten element, który zawsze mówię, to musimy dyskutować się na szkoleniu. Jeżeli czegoś nie jestem przekonany albo nie mam pewności, to ja nie powiem, że tak będzie. A to jest bardzo ważna rzecz. A powiedz, co robisz w ogóle w takich sytuacjach, kiedy widzimy, że jest źle, ale ktoś próbuje malować trawę na zielono? Czy to na poziomie managementu, czy też w zespole niżej, że ktoś mówi, że nie, no u nas jest super, a tam nie działa, źle się dzieje. Wiesz co, myślę, że jakby ja nic nie robię wtedy. W sensie ja komunikuję swoją część, czyli daję kontekst tak jak jest w chwili obecnej, bez robienia przechyłek w żadną stronę, ani że jest super optymistycznie, ani super negatywnie. I ważny jest kontekst ogólnie chyba rynkowy, nie? No bo jak są dobre czasy, no to mówię, kontekst jest mniej ważny, ludzie bardziej oczekują na rozwój, podwyżki i awanse. W kontekście takiej sytuacji globalnej, no to znowu, czy kryzys zawsze jest zły? Kryzys to szansa. No właśnie dla niektórych szansa. I Polska ogólnie, to też tłumaczymy naszym kolegom, koleżankom, że jakby Polska przeważnie jest beneficjentem kryzysów z wielu względów, ale raczej nam to pomagało napędzać świat w żagle, aniżeli nas hamowało. Czy wszędzie jest tak samo? Może nie, ale ogólnie, statystycznie patrząc na polskim rynku, to nasz wzrost może być większy niż w zeszłym roku, może nie zeszłym, ale 2 lata temu. Czy tak będzie oczywiście w naszej firmie, no to czy w twojej, czy w mojej, no to trzeba patrzeć na statystyki, na dane, bo to mamy twarde dane i fakty i o to odnieść do kontekstu. Ale też niektóre firmy reagują często na przykład bardziej alergicznie na pewne rzeczy, albo szybciej niż twoja firma czy moja na pewne elementy i też warto to podnosić. To jest ciekawy case, bo tutaj mówisz, że rozmawialiśmy na szkoleniu, bo właśnie jesteśmy na szkoleniu IT Manager of Tomorrow Academy, gdzie przeprowadziliśmy cały dzień, właśnie rozmawialiśmy o zmianie, zarządzaniu zmianą i opowiadałeś historię tego jakiego wyzwania F1 i to było coś, co jest bardzo ciekawe właśnie w tym kontekście tego otoczenia rynkowego, który mamy teraz, kiedy zrobiliście konkurs. Powiedz może trochę więcej, jak to wyglądało. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, to w jednej z firm pracowałem, moja organizacja stała target oszczędnościowy, który był bardzo wysoki jak na nasze możliwości. Jeśli byśmy mieli ciąć koszty, które mieliśmy, no to nasze koszty to były głównie biura, no i ludzie. Ale myśmy podeszli do tego bardziej kreatywnie i powiedzmy, może są jakieś miejsca w procesach, może są w organizacji miejsca, które nie działają dobrze. Znaczy ja ich nie widziałem, no bo nie byłem na tyle blisko tych procesów, ale mówię, to może być konkurs, w którym jeżeli znajdzie oszczędności i tam się podali pewien poziom, to nagrodą główną będzie wyjazd na Formułę 1 w Europie. Czyli gruba nagroda. No taka bym wziął, sam pan nie pojechał. No i to jakby jeden element to w ogóle trwania gamifikacja, bo tych nagród było dużo więcej, zależnie od poziomu oszczędności. One były jakby samo się fundowały, no bo te oszczędności były konkretne. I to generowało dość dużą kreatywność i pomysłowość, jakby, gdzie możemy szukać tych rzeczy w organizacji. I znowu, najbliżej osoby akcji wiedziały najwięcej, no bo one na co dzień tym się zajmują. I one przyniosły całkiem fajne pomysły i zamiast tego 1,5 miliona udało nam się dowieść chyba 15 albo 14 z kawałkiem. Czyli nas 10 razy tyle tak naprawdę. Totalny szok, nie? Totalny szok. I to nawet kwestia bardziej usprawnień czy redukcji strat, jakby takich strat procesowych, aniżeli jakiekolwiek inne dotknięcie pensji, zatrudnienia, sprzętu, chmury, cokolwiek. Myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tym kontekście zaraz zmian częściowej, może stagnacji rynków, czy takiego spowolnienia. Często jest tak z mojej perspektywy, że na przykład niektóre rzeczy się zatrzymują na poziomie managementu średniego szczebla, a jednak właśnie tak jak powiedziałeś, to zaangażowanie tych ludzi, którzy są na dole, którzy są właśnie w tych okopach,
i są tymi ludźmi operacyjnymi, no to oni widzą dużo więcej, żeby zaangażować właśnie całą organizację, a nie tylko próbować jakby zatrzymać pomysły Tak. na szczeblu managementu. To z tego warto nadmienić, jakby to jest zawsze element, który ludzi najbardziej wkurza, czy nie rozumie, na przykład kwestia przygotowania tej części finansowej. Czyli to, co myśmy zaoferowali ludziom, to jeśli przyjdziesz z pomysłem, to my Cię pomożemy go wycenić. Tak, żeby on był realnie, odpowiadał jakby jakimś tam realiom biznesowym, żeby to było porównywalne z innymi pomysłami itd., itd. I to jakby zaakcentowało bardzo mocno pomysłowość ludzi, bo oni tego nie wiedzieli, jak to zrobić, jak to pomliczyć, żeby to później nie było podważane przez inne osoby w organizacji, no bo były nagrody, to wiesz, tam było o co się bić. Więc jakby to jest element, który myśmy zapewnili, jakby ten framework, który powodował, że od momentu A, pomysłu, do momentu jego realizacji pojawiło się wsparcie po stronie firmy. Super, bo z reguły, kiedy myślimy sobie, dobra, masz fajny pomysł, no ale teraz napisz nam business case, Tak. udowodnij, pokaż liczby, pokaż miary, no to na tym się kreatywność kończy No i często. ludzie mają serdecznie dosyć i mówią, to się ma, to ja to mam swoją robotę, ja to ogarnę i do widzenia, nie? Wiadomo. Ja się zastanawiam, wiesz, jak taki menadżer, który dopiero zaczyna, który ma świetne pomysły, jest zmotywowany, zaangażowany, ma świetny zespół, może wyjść z taką propozycją do organizacji, no, która jednak ma tych kilka poziomów do przebicia. Czy dałbyś jakieś rady dla takich osób, żeby po prostu też przyjść z czymś takim? No bo to, no kurczę, ja tu jestem małym liderem, co ja mam do gadania, nie? Czy to jest w ogóle możliwe? Znaczy, no, nawet w moim przypadku nie było tak, żeśmy to zrobili tak bardzo proaktywnie, tylko najpierw był ten target, który staliśmy. Najpierw trzeba było dobrze, moi szefowie powiedzieli, macie cel do osiągnięcia. Więc jakby można było powiedzieć, nie wiemy, nie rozumiemy, albo pomyśleć kreatywnie właśnie, my nawet jako firma w Polsce, jak ten temat zaatakować, nie? Ale to czasem potrzebujesz zewnętrznego bodźca troszkę, żeby to zrobić, natomiast jeśli chodzi o liderów organizacji, no to jeśli mają pomysł, który jest w miarę przemyślany i pójdą do szefa i ten pomysł tak naprawdę nic nie kosztuje na początku, no bo on nie kosztuje poza tym czasem doradcy i twoim jako szefa danego zespołu, ale przyniesie później konkretne fajne pomysły, które się da realizować, no to na miłość boską czemu nie spróbować, nie? Co ryzykujesz jako firma? Natomiast oczywiście są ryzyka takie, że jeżeli jest to źle poprowadzony projekt, to ludzie mogą się zdemotywować. I właśnie ten element jakby tego pociągnięcia dalej jednak jest po stronie całej organizacji, żeby to wesprzeć. No bo to później przy kolejnym konkursie ludzie powiedzą, dobra, to już było beznadziejnie, nie było wsparcia, dlaczego mam teraz się starać? Jak radzić sobie właśnie w takich sytuacjach? Bo to też trochę rozmawialiśmy właśnie o tych zmianach, że no takie rzeczy się zdarzają, widzimy coś, chcemy coś zrobić, nie idzie. Drugi raz do tego podchodzimy, znowu nie idzie. Trzeci raz znowu nie idzie i za czwartym razem nie, no już 3 razy się nie udało, następnym razem na pewno się nie uda, bo nigdy się nie udawało. I teraz mija czas, przychodzą nowi ludzie, nowe pomysły, zmienia się otoczenie i teraz jak nie wpaść w tą pułapkę tego, że to się nie udało raz, 2, 3, to się nigdy nie uda. Ja myślę, że już na takim pierwsze symptomy, że widać, że to coś nie działa, czy to jest taki projekt usprawnieniowy, czy produktowy, czy jakikolwiek, no to chyba takie retrospektywy po prostu, tak? No, że usiąść w pewnym momencie, słuchajcie, coś nie działa, co powinniśmy poprawić. Zrobić tam adjustację pierwszą, drugą, trzecią i powinno być dobrze. No to słuchaj, bo często mamy w firmach projekty, często mamy duże projekty, które się ciągną. I teraz jak taka retrospektywa powinna wyglądać i kiedy ona powinna się odbyć? Nie wiem, czy jestem się ekspertem tutaj, bo nie robię ich na co dzień oczywiście, natomiast myślę, że ona powinna być, jeśli masz na przykład, dostarczasz sprintami, no to chyba się robi co sprint, czy tak mi się wydaje, nie? Że Tak, ale to robisz w ramach zespołu. Jeżeli masz projekt zaangażowany kilka zespołów, to jest duży projekt, to który się ciągnie. się jeszcze umówić, żeby kiedy ma to sens. Jeżeli masz wiele wątków w jednym projekcie, to czy może po tych retrospektywach, które są w zespole po sprincie, może trzeba zebrać się już liderzy tych projektów razem, być dobrze, jak to wygląda u nas i u nas. Może po sprincie, może raz na kwartał, tak naprawdę, nie? Ale nie na koniec projektu, jak projekt trwa 2 lata. Natomiast to w ogóle, to na pewno nie. Natomiast mi się wydaje, że też kwestia tego, czy projekt jest na zielono, w sensie, czy on się dzieje dobrze. Nie mówię, że jest na zielono, że wiesz, kontrolka, tylko że dobrze dzieją się rzeczy, że jest po prostu mniej atencji potrzebnej, nie? I po co wtrynia się w coś, co działa relatywnie dobrze. Natomiast myślę, że jeżeli są opóźnienia, pewnie w wielu projektach są, to tu się coś wydarzyło, to się tam wydarzyło, no to pewnie robią to po prostu częściej, a tam, gdzie działa dobrze, może raz na kwartał na przykład.
Super, czyli nie możemy patrzeć na projekty na zasadzie, dobra, jest projekt, no to się skończy, to go podsumujemy. No, to jest droga donikąd. Nie, jakby ktoś ma 2-letni projekt, no właśnie myślę, że ma już nawet 12-miesięczny projekt i robi tego typu raz do roku, czy po projekcie, no to powinien chyba przemyśleć to 3 razy. Nie? 3 razy. Bo jakby to już jest daleko za późno. Wróćmy jeszcze trochę do tej ścieżki kariery lidera i różnic między tymi poziomami. Bo to jest rzecz, która też jest bardzo ciekawa i dla liderów, zwłaszcza team liderów, którzy zaczynają karierę, to jest też rzecz taka bardzo niejasna. Jakie według Ciebie są różnice takie praktyczne, zadaniowe? Jak się różni praca menadżera, dyrektora przed Ciebie, który zarządza całym krajem, całą firmą? To pewnie zależy od firmy, natomiast myślę, że coraz więcej oczekuje się w tych firmach większych, żeby dana osoba miała wpływ strategiczny na organizację. Czyli to już nie pracujesz tylko ze swoim zespołem, tylko często patrzysz na swój proces, na swój projekt albo na produkt i starasz się zaangażować ileś tam osób, żeby go usprawnić, polepszyć, zwiększyć sprzedaż, revenue, optymalizować koszty i tak dalej, i tak dalej. To jest pewnie czym wyżej w organizacji, tym bardziej ten wpływ jest ważny. Plus rozwój ludzi oczywiście, jakby to jest cały czas core zostaje tej pracy menedżerskiej, ale mi się wydaje, że bardziej w tym kierunku bym patrzył. Wiesz, na taki szef firmy to też na co dzień ma kupę operacyjnej pracy, tylko że jakby coraz mniej technologii, coraz więcej podatków, finansów, komunikacji, zmiany, przeglądu płac, takich bardzo operacyjnych rzeczy. I zostaje z tego później może 50% czasu na, czy ja mam na szczęście 30-50% czasu na myślenie o tym, co nowego możemy wymyśleć, co możemy nowego zrealizować, ale mam bardzo, bardzo dużo też operacyjnej pracy, nie codziennej. Jak mamy tą zmianę, wiesz, ze specjalisty na team lidera i tutaj się nagle zmienia zakres umiejętności, w ogóle tych skilli naszych, które potrzebujemy, żeby robić naszą pracę dobrze, to z tego, co powiedziałeś, no to jak przechodzimy ze strony specjalisty tego technicznego jak zaczynamy pracę jako team leader, no to musimy lepiej się komunikować, zadbać właśnie o te skille komunikacyjne w pracy z ludźmi, zadbaniem o ludzi, budowanie ich kariery, rozwoju, dbanie o nich, ale tak się okazuje, że taki switch, że tak powiem, taki flip tych skilli pojawia się właśnie też dalej im wyżej, no bo się okazuje, że tutaj musisz być księgowym, prawnikiem, zadbać o podatki, o legislację i tak dalej, tak? Ja myślę, że patrząc na poziomie firmy, od dyrektora pewnie zakładałbym wyżej, żeby człowiek wiedział, jak zrobić business case, żeby sobie policzył swoje koszty zespołu, przychody zespołu, policzył sobie, jakie ma marże, jeśli to jest marżowość i tak dalej. Pewnie oczekujesz od niego trochę więcej takiej właśnie managementowej pracy. Oczywiście może mieć do pomocy finanse i tak dalej, ale powinien to wiedzieć. Wiedzieć, co to jest EBITDA, wiedzieć, co to jest profit, jak to się liczy, skąd to się bierze. Pewnie wie, no ale mówię, to są takie elementy kluczowe. No i również myślę, że pod kątem jakby każdej firmy, przedsiębiorstwa, to znajomość też prawa pracy, czyli wspomaganie ludzi w tym zakresie, jakby podnoszenie ich umiejętności, pomaganie im w tych zakresach i tak dalej, bo ludzie mają takie karygodne błędy czasem. I najczęściej są to zupełnie rzeczy niezawinione, dobrej intencji. I takim przykładem, który często się powtarza, na przykład jest, rozmawiamy sobie, ja mówię Ci, dobrze, gwarantuję Ci, że od kwietnia masz awans, podwyżkę, nie? No to fantastycznie, dziękuję Ci bardzo. Podwyżka będzie 15%, dajmy na to, nie? Po czym zawodnik zmienia pracę już w lutym i odchodzi do innego zespołu, nie? Nie ma potem śladu. Ten człowiek przychodzi w kwietniu, jak jest grzeczny, mówi, hej, słuchaj, tam ten człowiek powiedział, albo odchodzi z firmy, powie, że było jeszcze lepiej. Obiecał mi, wiesz, podwyżkę, tego się nie zadziało. Jakby jako menadżer w firmie ją reprezentujesz. Jakby właśnie złożyłeś obietnicę, która jest tak samo ważna, jak ta wysłana mailem czy na papierze. I po pierwsze, czy sprawdziłeś, czy w ogóle to jest możliwe? Czy będzie ta podwyżka możliwa? No bo a nóż widelec może być akurat w tym kwartale mamy ban na wszystkie te rzeczy. I oczywiście jak człowiek jest rozsądny, to jest rozsądny, ale może powiedzieć, dobrze, no ale obiecaliście, no to się wywiąże z swoich obowiązków. I teraz ludzie nie rozumieją tych niuansów, że tego typu dyskusje to już nie jest zabawa w piaskownicy, tylko to są formalne obowiązki pracodawcy, a menadżer, nie wiem, ludzie może często tego nie wiedzą, to jest pracodawca. Ja się czasem pytam, a kto jest pracodawcą firmy? No, SoftServe. Ja mówię, a ty pracujesz gdzie? No w SoftServe. A masz jaką rolę? Menadżera. No to kto reprezentuje firmę? No ty, nie, mówię, dla tych ludzi to ty jesteś reprezentantem firmy, nie? To oni do siebie raportują przecież. To ty im klepiesz urlopy, dajesz właśnie podwyżki, rozwoju, wysyłasz na szkolenia. Nie ja. Nie?
Ale to, faktycznie, no to są te plusy i są te obowiązki, które mamy, nie, tutaj. Musicie sobie uświadomić, że to reprezentujecie firmę i tak naprawdę to jest bardzo istotne, żeby mieć tą świadomość od początku, szczególnie jako team leader. To, co mówicie do ludzi, jest ważne od samego początku i to tak już jest wiążące. No to jakby prawo pracy definiuje, twoim pracodawcą jest osoba, do której raportujesz tak naprawdę, tak? Więc firma wydelegowała jej część uprawnień do zarządzania tą częścią przedsiębiorstwa. Tak chyba definicja jest, mi się wydaje. Jakie według Ciebie takie nawyki powinien mieć taki dobry lider? Ja myślę, że jeden z takich umiejętności, które warto mieć, to jest autorefleksja. Zawsze podkreślam, że mi to dobrze robi, ja się zastanowię nad tym, co się danego dnia stało i na przykład co się ze mną stało w tym dniu, bo jakby to powoduje, że mogę pewne moje pomyłki zarządcze naprawić szybciej, bo mam coś, rozmawiamy, ja coś powiedziałem, się skrzywiłeś, ja tego nie wychwyciłem w tym momencie i na przykład mówię, a tak byliśmy dzisiaj rano i mówię, kurczę, coś byś niezadowolony. Mówię, to może spytam się, co się wydarzyło. I dzwonię do takiego człowieka, mówię, słuchaj, mam takie wrażenie, że w dyskusji coś poszło nie tak. I to mówisz, albo tak faktycznie, to mi się nie podoba, albo to inaczej to odbierałem i tak dalej. To mówisz, wydawało ci się. I spoko, ale to jest jakby taka umiejętność, która pozwala szybko zarządzić tymi komunikacyjnymi brakami. Co jeszcze mi się wydaje? No myślę, że taka otwartość na nowości i trochę odwaga i budowanie zespołów, które są zespołów w sensie twojego, które jest mocniejsze od ciebie. To dzisiaj rozumieliśmy, że to jest ważne, to nie jest łatwe, nawet jak człowiek w to wierzy, nie jest to łatwe, ale to powoduje tylko tyle, że to możesz pójść dalej i masz więcej mądrych osób wokół siebie, w związku z czym podejmujesz lepsze decyzje. I na sam koniec dnia wygrywają wszyscy, nie? I firma, i twój zespół, i ty wygrywasz, i masz dużo lepsze jakość tego, co robisz, większej chyba z tego radości, tak mi się wydaje. Także myślę, że takie elementy, dbałość o ludzi i dbałość o ich przyszłość w takim kontekście, żeby zadać im pytanie, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że to ty jesteś kowalem swojego losu. Powinieneś mniej więcej wiedzieć, co chcesz robić. Czy chcesz właśnie myśleć ścieżką deweloperską, inżynierską, SME, liderską, jakąkolwiek inną ścieżką. I jakby ja za ciebie nie podejmę decyzji, która jest dla ciebie najbardziej wartościowa, ale pojawia się pytanie, jeżeli masz plan, że za 3 lata chcesz być, nie wiem, szefem dużego zespołu i masz kompetencje, masz umiejętności, brakuje ci pewnie jakichś narzędzi, doświadczenia i tak dalej, no to przecież można w ciągu tych 3 lat te rzeczy zaadresować, prawda, wspólnie. I bardzo często też ludzie mylą dwa elementy, że jakby umiejętności to nie szkolenia. Trzeba nabierać umiejętności w boju, w tych okopach, no i tam szlifować swoje doświadczenia, umiejętności, jeśli chodzi o pracę dalej. I popełniać błędy jasne, ale ja powiem, że teraz, nie mówię, że nadzorem, ale wsparciem, to prościej niż później staniesz sam w roli. Musiał robić dokładnie to samo, tylko to powiedzą hello, ale to jest swój obowiązek. To jest chyba też ważne, żeby mieć tą świadomość, że w sumie im wyżej, tym samotniej tak naprawdę. Wiesz co, to w ogóle jest taka ciekawa rzecz, myśmy kiedyś dyskutowali w ogóle z zespołem na temat samotności lidera. Trochę była taka dyskusja, że w ogóle liderzy często, naprawdę, szczerze, i to byłem osobą jedną z 15 VP w firmie, jakby jako taki poziom był dyrektor do VP, chyba do VP to chodziło, tego to szkolenie było. I każdy mówi, że on nie wie, czego praca, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, ma sens. 15 osób, 15 potwierdzeń. Że ludzie już tak zakładają, że te osoby nie potrzebują feedbacku pozytywnego, że to miało sens, że ta komunikacja była dobra, że to spotkanie wyszło dobrze. Oni tego nie mówią, bo zakładają, że po co mają to mówić, ten człowiek pewnie to wie, nie? A ludziom to na dowolnym poziomie zarządczym jest potrzebne. Że jakby ty, to co robisz, to ludzie odbierają takąś wartość, nie? No bo na sam koniec dnia kończy się spotkanie, kończy się dzień, ty masz zero informacji, ani że dobrze, ani że źle. Mówisz, kurde, nie wiem, może są zadowoleni, może nie, może w kolejnej ankiecie wyjdzie satysfakcja pracowników, że robisz dobrze, ale to nie jest jakby w naszej kulturze, żeby dawać ludziom pozytywny feedback bez pytania. Ja myślę, że to jest coś, na czym wszyscy musimy popracować i to zmienić, bo to jednak, tak jak mówisz, to... Ale to jest ważne, jak macie szefa i coś fajnego zrobi, szefa, menadżera, jakkolwiek tam się nazywało, coś fajnego zrobi, to powiedzcie. Nie to, żeby wbijać mu, czy żeby on teraz urosło jego ego, to nie o to chodzi, tylko po prostu często stary nie wie, czy to co robi, czy to w ogóle ląduje dobrze. Jak masz zero komunikacji zwrotnej, jak zapytasz, to pewnie się dowiesz, no ale będziesz za każdym razem, to było ok, to było zadowalające, czasem trzeba praktycznie. I myślę, że pod tym kątem wynika to samotność, że coraz więcej osób zakłada, że sobie z tym sam radzisz. I że wiesz, że robisz dobrze czy źle.
albo nie ma w ogóle o tym nie myśli. Bo już jesteś szefem, dyrektorem, to ogarnij się stary, nie? Zamknijmy to taką klamrą, bo ty jesteś też współautorem świetnej książki, lider wystarczająco dobry i tutaj nie bez powodu wcześniej pytałem o tego właśnie dobrego lidera, bo no, często mamy ludzi, którzy dochodzą do pewnego momentu w karierze, w rozwoju w danym temacie, no i czują się na tym dobrze. Powiem, że to jest dla nich ok. I znowu mamy takie parcie na to, żeby no, się rozwijać, ciągle się rozwijać, piąć się do przodu, wiesz, być członkiem tego wyścigu szczurów, że tak powiem. I teraz powiedz mi, dla tych osób, co jeszcze książki nie czytali, a podlinkujemy wszystko w notatkach do tego odcinka, także wszystkie linki do Sebastiana, do książki będziecie mieli. Gorąco polecam, to jest naprawdę świetna książka. Powiedz, co ty rozumiesz jako ten lider wystarczająco dobry? Ja myślę, że myśmy tam z moim współautorem Piotrem Prokopowiczem opisali ileś narzędzi, które my zakładamy, że jeżeli lider będzie znał, to będzie mógł robić swoją pracę dobrze. Trochę taką mamy zawsze analogię, że jest trochę jak z osobą, która naprawia krany. Jak przyjdzie z jednym śrubokrętem, to może jej się nie udać, ale jak ma skrzyneczkę, która ma ilość tam narzędzi, to pewnie naprawę tego kranu wykona w ciągu paru minut i będzie naprawiony. Bez tych narzędzi będzie kręcić dookoła, będzie się mylić, coś źle naprawi, woda się poleje, będą straty. Dlatego myślę, że jeśli ktoś opanuje takie narzędzia jak właśnie komunikacja, zarządzanie zmianą, dawanie feedbacku, rozwój ludzi, to myślę, że na takim poziomie podstawowym to już będzie super, będzie w firmach bardzo dobrze i myślę, że polski rynek ogólnie się mocno profesjonalizuje w tym zakresie, bo bardzo dużo osób w firmach właśnie już przeszło przez te pierwsze kręgi i tych doświadczonych liderów mamy coraz więcej na rynku. Super. Na koniec powiedz, gdzie można cię znaleźć w internecie, bo też nagrywasz podcast. Wiesz co, tak, myślę, że najszybciej na LinkedInie, tam jestem najbardziej aktywny i jakby to moje konto jest zawsze otwarte i na podcaście Nowoczesny Lider. Jakby ostatnio mniej nagrywam niestety, bo naprawdę ilość zadań jednak mnie przerosła w ostatnich miesiącach, ale staram się przynajmniej raz na miesiąc coś fajnego wrzucić. Super, także zachęcam do słuchania. Też tych odcinków tam jest dużo, więc one w większości są dalej aktualne, więc warto sprawdzić, żeby mieć ten ogląd na to, jak tym nowoczesnym liderem być. Także Sebastian, dzięki wielkie. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Mega wywiad. Dzięki Paweł za przeprowadzenie tego wywiadu i za to nagranie. Bardzo ciekawe. Oczywiście wszystkie linki i książki i inne materiały, o których wspomnieliście, są na stronie z opisem odcinka. Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter na nerd.management/newsletter i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć!